Siemanko, zapraszam na kolejną część kursu z wytłaczania w skórze naturalnej. Na dzisiaj przygotowałem odcinek o kolejności wykonywania nacięć. Może się to wydawać mało istotne, no ale gwarantuję Wam, że wpływa to na samą pracę oraz na jakość końcowego wyrobu. Zapraszam do oglądania. Przygotowałem dwie próbki skóry. Postaram się Wam pokazać ten efekt oraz zobrazować, jak kolejność wykonywania nacięć wpływa właśnie na całą pracę i jakość wytłoczenia. Najpierw zwilżam pierwszą próbkę. Wykonam teraz taki dość popularny motyw, który występuje w różnych odmianach, czyli przykładowo coś takiego. Wykonałem takie nacięcia i teraz, jak też widzieliście, robiłem je pewnie jak 90% osób, czyli wykonuję cięcie od góry, później to drugie, później wykonuję ten krótszy łuk, następnie znowu ten długi, krótszy, długi i tak do samego dołu. No i to można by było powiedzieć jest prawidłowa kolejność, no ale nie do końca, ponieważ jak się przyjrzymy, to problem pojawia się właśnie w tych punktach. No myślę, że jest prawie 100% szans, że jak nie przy każdym, to przy znacznej większości takich łuków wetniemy się w ten długi i jednocześnie w tą płaszczyznę. To lico jest tutaj nacięte, podobnie tutaj. No to są takie detale, no ale warto na to zwracać uwagę, ponieważ możemy to zrobić w inny sposób, dzięki czemu unikamy właśnie tych błędów, czyli wcięcia się w kolejne linie. Teraz postaram się wykonać podobny wzór i zwrócić uwagę właśnie na te elementy, na które ja uważam i staram się stosować do tych swoich wskazówek. Czyli na pewno jeśli rozpoczynam jakiś ostry czubek, to tak jak też było w jednym z odcinków, nie zaczynam tego czubka tak na ostro, tak żeby te linie się aż przecięły, tak jak robiłem to w tym miejscu, ponieważ ten szpic mamy przecięty z obydwu stron i jeśli my to obstemplujemy, to ta sama końcóweczka nie ma się czego trzymać. Dzięki temu będziemy mieli taki luźny koniec, taki farfocel będzie nam tu latał. A jeśli wykonamy takie niepełne cięcie, to ten szpic cały czas się trzyma skóry. Jeśli ja będę stemplował wzdłuż nacięcia, to także w tym miejscu jestem w stanie wtłoczyć skórę na identyczną głębokość. Nie będzie to zauważalne, ale ta końcówka całkiem inaczej będzie się zachowywała na skórze. No i teraz wykonuję pierwsze nacięcie. Wcześniej robiłem to od czubka do tej naciętej linii. Natomiast ja polecam wykonywać to od nacięcia właśnie do czubka. Teraz jeśli my mamy tutaj odkalkowany jakiś wzór, to pewnie jest tutaj linia. I mamy następny łuk, troszkę mniejszy. I następne długie nacięcie. No i teraz możemy wykonać w kolejności to nacięcie i później znowu odtąd do czubka i kolejne długie. Możemy także zrobić to w inny sposób, czyli wykonujemy kolejny mały łuk.
I teraz jednym nacięciem łączymy ten wcześniejszy z tym małym. I otrzymujemy coś takiego. Dzięki temu te płaszczyzny, które będą cały czas widoczne, nie są przecięte następnymi łukami. Te płaszczyzny możemy sobie wytłoczyć, możemy zrobić tutaj tło. Nic nie będzie widać. Natomiast te części będą cały czas dla nas widoczne i dla innych osób. Jeśli tutaj pojawią się wcięcia, tak jak to było tutaj, no jak dla mnie ta część wygląda bardziej estetycznie, bardziej jakościowo. Dlatego ważna jest kolejność wykonywania nacięć. Można to zastosować w każdym elemencie naszego wzoru. Warto nad tym pomyśleć, zanim zaczniemy. Mamy wtedy ewentualne szanse i możliwości na poprawienie jakichś mniejszych lub większych błędów. Mam nadzieję, że był to dla Was interesujący odcinek. Zachęcam Was do wspierania kanału, mile widziane także udostępnienia tego materiału i trzymajcie się. Cześć!